Białoruska przygoda niestety dobiegła już końca i trzeba wracać do Polski. Jako że w momencie nagrywania tego materiału czas oczekiwania na przekroczenie granicy w Brześciu, czyli jedynym obecnie czynnym przejściu granicznym z Polską, wynosi minimum 7 dni. Tak, nie przesłyszeliście się, 7 dni. Aby wjechać do Polski, tyle minimum aktualnie trzeba odczekać w kolejce. Kto odpowiada za ten stan rzeczy? Oczywiście polski rząd, który zamknął wszystkie inne przejścia i nakazał wydłużenie czasu kontroli, aby zniechęcić wszystkich do przekraczania tej granicy. Obecnie na przekroczenie granicy w Brześciu czeka 4600 samochodów osobowych i 140 autobusów. Liczbę oczekujących możecie sprawdzić na białoruskiej stronie internetowej, której adres wyświetla się aktualnie na ekranie, nie podaje ona jednak szacunkowego czasu. Jest jednak sposób, aby nie stać wiele dni w kolejce i podjechać od razu pod sam szlaban graniczny. Jak to zrobić? Musimy oczywiście zapłacić, ale nie łapówkę. W okolicach przejścia granicznego kręcą się osoby, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli mamy taką osobę na pokładzie samochodu, tak możemy ominąć kolejkę i podjechać od razu do odprawy granicznej. Białoruscy niepełnosprawni znaleźli więc świetny sposób, aby sobie trochę dorobić. Możemy za opłatą wynająć sobie taką osobę, która przekroczy z nami granicę w naszym samochodzie. Stawki wahają się w zależności od długości kolejki i wynoszą od 100 do nawet $300. My jednak zamierzamy wypróbować inną opcję. Na granicy białorusko-litewskiej kolejki są dużo mniejsze. Dzieje się tak dlatego, że rząd Litwy zabronił wjazdu samochodów na białoruskich tablicach rejestracyjnych. Oraz obywatelom Białorusi, którzy nie posiadają wizy wydanej na Litwie, więc na podstawie wizy Schengen wydanej np. przez organy polskie, wjechać tam się nie da. Jedziemy więc na przejście Beniakoni, które jest jednym z dwóch czynnych przejść pomiędzy Białorusią a Litwą. Na wstępie dziękuję wszystkim, którzy wspierają ten kanał, bo dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Dojeżdżamy już do granicy białorusko-litewskiej. Ostatnia wioska po białoruskiej stronie, Beniakoni. Gdzieś tutaj za wsią jest już przejście graniczne. Już kilka kilometrów wcześniej przed wsią była kolejka tirów, niby samochodów osobowych jest tylko 50. Można sobie w internecie cały czas na bieżąco sprawdzać, gdzie jest najmniejszy ruch na przejściu i tam się skierować. No i jak do Polski z Grodna mielibyśmy 15 km, tak teraz będziemy musieli zrobić kilkaset. Jechaliśmy na przejście Beniakone-Soleczniki. I tutaj jest to rozwiązane zupełnie inaczej niż mi się wydawało. W Polsce czegoś takiego nie mamy i w sumie moglibyśmy się od nich sporo nauczyć w systemie organizacji kolejek do przejść. Ale od początku. Sam szukałem informacji w internecie, jak to w ogóle ogarnąć, bo system jest dość dziwny i skomplikowany, ale już jak go poznamy, to jest bardzo prosty i w sumie dobry. W internecie info żadnego na ten temat nie ma. Jeżdżą Polacy tędy, ale nikt chyba się nie zdobył na jakiś wysiłek, żeby to jasno opisać, a już nie mówiąc nagrać film. Na Białorusi wpadli na dość ciekawy pomysł. Nie ma tutaj czegoś takiego, że ludzie stoją w kolejce wzdłuż drogi, która prowadzi do granicy, tak jak ma to miejsce w Polsce. Przy okazji utrudniając ruch innym samochodom, które chcą się przemieszczać w tym obszarze oraz zanieczyszczając środowisko naturalne swoimi odchodami oraz śmieciami. Tu tego nie ma. Przy przejściach granicznych pobudowano takie strefy oczekiwania, czyli olbrzymie parkingi, na które wjeżdżamy i tu sobie stoimy, nie tarasując drogi. Jest tutaj wszelka infrastruktura, sklep, jakaś knajpa, toalety, prysznice, bo to oczekiwanie nawet może wynosić kilka dni, stąd trzeba tutaj jakoś żyć. Ale to jest płatne. Niby niedużo, bo wjazd na taką strefę oczekiwania każdą kosztuje 12,5 rubla. Musimy to zapłacić przy wjeździe, wtedy rejestrują nasz samochód, podajemy tylko numer rejestracyjny i tam są telebimy. Kiedy na telebimie wyświetli się numer naszego samochodu, wtedy wyjeżdżamy sobie w tej strefie i podjeżdżamy bezpośrednio pod szlaban na przejście graniczne, które znajduje się 100 metrów stąd. Rozwiązanie naprawdę super. Dodatkowo w internecie możemy sobie na bieżąco sprawdzać, ile samochodów jest jeszcze przed nami, żeby na przykład nie zaspać.
Akurat teraz powiedział nam gość, że jest przed nami 39 samochodów. Jest godzina 15:40. Zobaczymy, ile czasu nam to zajmie. I to nie chodzi o to, że oni tu mają jakiś problem, żeby nas odprawić, tylko z tego, co ludzie mówią, piszą, problem jest po stronie litewskiej. Tam często bywają tak zwane zawieszenia komputerów i potrafią przez 8 godzin nie odprawiać zupełnie nikogo. Średni czas odprawy na stronie litewskiej wynosi ponoć na godzinę od 1 do maksymalnie 3 samochodów, gdzie tu niby ma to trwać do 15 minut. No, z uwagi na ograniczenia nie mogę filmować tego, co się dzieje na przejściu granicznym, więc musicie polegać na tym, co Wam opowiem. Minęły 4 godziny, a więc zdaję Wam pierwszą relację, co się działo przez ten czas. Na strefie oczekiwania czekaliśmy około 3 godzin, aż pojawił się numer rejestracyjny naszego kampera i można było ruszyć na granicę prosto do odprawy. Tutaj po krótkim oczekiwaniu wjechaliśmy już prosto pod budkę. Kontrola celna ograniczyła się do zajrzenia do samochodu. Tym razem nie sprawdzali zupełnie nic. Pytali się tylko o gotówkę. Ile mamy przy sobie gotówki? I to w zasadzie wszystko. Na deklaracji celnej auta, którą trzeba mieć koniecznie przy wyjeździe, tą kartkę, którą wypełniamy na wjeździe do Białorusi, teraz trzeba oddać, dostajemy kolejną pieczątkę i później udajemy się do odprawy paszportowej. I tu się okazało, że trzeba zapłacić jakąś opłatę wyjazdową, o której nikt wcześniej nie wspominał, więc trzeba było iść szukać miejsca, gdzie można by było ją zapłacić. Kosztowało to 43 ruble. Czyli jak podsumujemy te wszystkie opłaty na wjeździe i na wyjeździe, to się okazuje, że całkiem nieźle nas tutaj kroją. I jeżeli ktoś nie zna cyrylicy i nie potrafi chociażby w podstawowym stopniu porozumieć się po rosyjsku, tak będzie miał tutaj spory problem, bo tutaj nic nie jest oznakowane. Jak się zapytamy, to oczywiście nam powiedzą, bo wszyscy są bardzo mili. W porównaniu chociażby do tego, co się dzieje na polsko-ukraińskiej granicy, no to pod względem obsługi mógłbym powiedzieć, że jest wzorowa. Aczkolwiek trwa to wszystko długo, no i ta cała biurokracja, ta papierologia rodem z filmów Barei, naszych komedii starych z PRL-u. Faktycznie pod tym względem się nie zmieniło, o ile cały pomysł z tą strefą oczekiwania jest naprawdę świetny, bo mamy infrastrukturę, więc te 12 rubli można powiedzieć, że to jest opłata za korzystanie z tej infrastruktury i czekamy sobie w ludzkich warunkach, a nie w kolejce, tak jak po polskiej stronie, w śmieciach i musimy biegać gdzieś po krzakach, żeby załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Poza tym cała ta strefa przygraniczna w Polsce, w Brześciu, no śmierdzi jak jeden wielki ściek. Kto nie wierzy, polecam podjechać pod przejście w Terespolu i zobaczycie, o czym mówię. Podczas odprawy paszportowej pogranicznik patrzył w ogóle pod mikroskopem to ubezpieczenie samochodu, czy ono nie jest czasem podrobione i następnie znów zaczął wertować mój paszport. Ostatnie 2 strony są całe w pieczątkach z Ukrainy i tu się zrobiło gorąco. Zaczął je oglądać pod lupą, gdzieś zadzwonił, już myślałem, że przyjdzie po mnie KGB i pyta się, po co ja tam jeździłem, więc mówię to samo co na wjeździe, że po wódkę. No to tłumaczę mu, że u nas jest wódka droga, kosztuje 30 zł za pół litra, a tam jest po 10 a ja lubię wódkę. Jeszcze raz przejrzał paszport, jeszcze raz lupą zajrzał do tych pieczątek, w końcu wbił pieczątkę w paszport i udało się. Teraz czekamy na wyjazd z Białorusi pod ostatnim szlabanem. Są tutaj sklepy bezcłowe. No, nikt tam nie kupuje, bo nie można nic kupić. Znaczy się można kupić, ale nie można tego wwieźć na Litwę, gdyż Litwa ponoć zabroniła całkowitego wwozu jakiejkolwiek żywności i napojów. Możemy mieć niby tylko jakąś tam nadpoczętą żywność na swoje potrzeby. Czy tak faktycznie jest, zaraz się okaże. Tu samochód przed nami też ma jakieś tam, widziałem, jedzenie w bagażniku. No a w tych sklepach bezsłowych aż mnie rozbolało normalnie serce. Wódka, alkohole wszelakie, bardzo tanie. Dobrą wódkę białoruską kupimy za 2,5 euro, tutaj ceny są w euro. Litrowa Finlandia kosztuje 10 euro. Jakieś nalewki białoruskie możemy kupić nawet za pół euro. To się w głowie nie mieści. Małpeczki po 1 euro, różnych wódek światowych. No ale cóż, no tylko można sobie popatrzeć na to wszystko. No są jeszcze różne perfumy, jakieś torebki, Gucci, sruci. Nie znam się na tym, nie interesują mnie tego typu towary, ale też można sobie coś takiego tutaj zakupić. Jest już po godzinie 20 i czekamy teraz na wjazd na Litwę. Mam nadzieję, że tu już wypuszczą i nie przyjdzie jakieś KGB zaraz. No i prawdopodobnie jeszcze czeka nas na stronie litewskiej długie, wielogodzinne oczekiwanie oraz
różne nieprzyjemne sytuacje. Poczytajcie sobie komentarze, jakie piszą przekraczający te granice ludzie podróżni na tych przejściach tutaj pomiędzy Białorusią a Łotwą i Litwą i zresztą Polską tak samo, ale głównie Litwą. To, co się tutaj wyprawia, chyba czasem podchodzi pod łamania prawa człowieka. No ale zaraz zobaczymy to w praktyce, czy to faktycznie tak wygląda, więc widzimy się ponownie po drugiej stronie granicy litewskiej, mam nadzieję. Minęła już 6 godzina, odkąd przybyliśmy na przejście. Stoimy teraz między dwoma granicami w pasie takiej ziemi niczyjej pomiędzy szlabanem białoruskim a litewskim. Tutaj się już nic nie posuwa od ponad godziny. Ponoć Litwini w nocy zbytnio nie lubią pracować. Myślałem, że uda się to przekroczyć za dnia, ale nie da rady. Jak do północy wjedziemy tam, to będzie chyba super. Po 8 godzinach oczekiwania wjechaliśmy wreszcie na teren Unii Europejskiej, czyli Litwy konkretnie. Jak wyglądała kontrola po stronie litewskiej? Nijak. Okazało się ponownie, że nie warto czytać to, co jest napisane w internecie, bo nic z tego, czym ludzie straszyli, się nie sprawdziło. Poza długim oczekiwaniem, tak w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Interakcji ze strony pograniczników, celników litewskich praktycznie nie było żadnej, nie pytali zupełnie o nic. Pogranicznik tylko spytała, co zwiedzaliśmy na Białorusi i tyle. Sprawdzono dokumenty, nie pytano, co wieziemy. Nikt nawet nie zaglądał tutaj do samochodu, rzucili tylko okiem, czy nie ma jakiegoś inżyniera, ale nikt nie sprawdzał szafek, lodówki, nie pytali, czy się wiezie alkohol, papierosy, cokolwiek. Stąd można było nakupić jedzenia, można było nakupić wódki, nikt tego nie sprawdzał. Być może mieliśmy szczęście, wielokrotnie bywało tak też i na granicy polsko-ukraińskiej, że można było sobie przewieźć cokolwiek, a zdarzało się, że jak trafiłem na kobietę na pasie granicznym, Polkę oczywiście, no to zabrała mi śmietanę, zabrała mi melona. Były i takie sytuacje. Być może gdyby tutaj trafić na też jakąś sfrustrowaną, niezależną kobietę, to byłoby to samo, nie? Ale nie sugerujcie się opiniami w internecie ludzi, którym akurat coś tam nie pykło na tej granicy i wyładowują swoje frustracje. Nic strasznego nie było. Spokojnie można było sobie zakupy porobić. I pierwsze, co uderza po takim 10-dniowym pobycie na Białorusi, syf. Pomimo, że jest ciemno, już na granicy po stronie litewskiej chciałem skorzystać z toalety, ale niestety się wycofałem, bo uderzył mnie odór fekaliów, który tam był i ktoś zdefekował poza toaletą, leżały odchody na podłodze, tego tam nikt nie sprzątał. Przejechaliśmy teraz kilka kilometrów do jakiegoś pierwszego parkingu przy drodze dziurawą, wyboistą drogą, no jednak na Białorusi czegoś takiego nie było. Jestem już padnięty, jest 12 godzina. W skrócie, nasi politycy i kawał chamów powinni tutaj wszyscy przyjechać, odstać swoje w jedną, w drugą stronę, a nie jechać pasem dyplomatycznym, na paszporcie dyplomatycznym, co widziałem na granicy, jak pychali się na siłę pomiędzy samochodami na moście brzeskim, żeby postali te kilka dni i wtedy by moment zmienili zdanie o tym, do czego tutaj doprowadzono. Witamy na Litwie. Noc spędziliśmy na jakimś przydrożnym parkingu. Rano chciałem skorzystać z toalety, która wygląda jak jakiś dawny sowiecki bunkier. Niestety już podchodząc w to miejsce cofa straszliwy odór. Unia Europejska. Litwa będzie zapewne opowieścią na zupełnie inną serię filmów, ale na koniec tego materiału podsumuję tylko krótko całą Białoruś. Pomimo, że Białoruś jest naszym sąsiadem, tak jest obecnie najrzadziej odwiedzanym chyba przez Polaków krajem w naszej okolicy i szczerze mówiąc to w Australii było łatwiej spotkać Polaka niż na Białorusi, co nie znaczy, że ich tam nie było, bo byli, nie boją się, tak więc Polacy nie boją się jeździć na Białoruś, nie tylko ja jestem taki głupi, jak możecie mnie zaraz nazwać, poza tym można było spotkać wielu Ukraińców. Widać to szczególnie na przejściu granicznym, a nawet była para Ukraińców, która zwiedzała sobie Białoruś kamperem podobnym do tego. Czyli skoro oni jeżdżą, to czemu my mamy mieć jakieś moralne opory przed tym, żeby jechać na Białoruś i wspomagać, jak to mówią w naszej telewizji, wrogi nam reżim?
Skoro Ukraińcy nie mają z tym żadnych moralnych oporów, ja nie widzę żadnego problemu, żeby miał sobie odmawiać wyjazdu turystycznego do jednego z naszych sąsiadów, z którym jakby nie było nadal prowadzimy stosunki polityczne. Białoruś ma swoją ambasadę w Warszawie, nikt nie zamknął granicy z Białorusią, utrudnione jest to przekraczanie bardzo mocno, to fakt, ale jeżeli Polska nie chce prowadzić stosunków z tym krajem, to niech zamknie w pizdu tą ostatnią granicę w Brześciu, niech wydali ambasadora i tyle. Firmy zachodnie normalnie działają na Białorusi. Możecie iść do KFC, do Burger Kinga, możecie iść do sieciówek z ciuchami typu Zara, kupić sobie tam ciuchy, one tam płacą podatki, zatrudniają pracowników i tak dalej. Jeżeli chcemy być konsekwentni, to nie chódźcie do tych sieci w Polsce czy gdzieś indziej na świecie, no bo wspierają reżim, który wspiera Rosję. Jak mówię, jeżeli chcesz być konsekwentny i skrytykujesz mnie pod tym filmem, to pamiętaj o tym, aby nie wspomagać tego typu firm. No i w zasadzie, jeżeli byśmy szli tym tropem, to człowiek powinien ogólnie siedzieć w domu, bo jakby nie patrzeć, to zawsze wspomagasz coś zbrodniczego. No, oglądając amerykański film, wspomagasz przemysł amerykański, który wspiera pejsatych, którzy bombardują strefę Gazy na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy patrzyli pod tym kątem, to człowiek musiałby chyba chodzić nago, produkować własną żywność i nigdzie się nie ruszać z domu. I wtedy moglibyśmy być neutralni ze wszystkim i mieć totalnie czyste sumienie. Ale przecież nie o to w życiu chodzi. Ja na Białoruś pojechałem turystycznie, a nie politycznie. Nie interesuje mnie zdanie naszych mediów ani polityków na temat tego kraju. Chciałem zobaczyć, jak tam naprawdę jest, wam również pokazać, jak tam naprawdę jest i nie mieszałem w to żadnej polityki. Oczywiście kontekst historyczny musiał się pojawić w pewnych wątkach, żeby wam wyjaśnić, dlaczego coś wygląda tak, a nie inaczej, ale ogólnie nie chciałem dyskutować z ludźmi miejscowymi na te tematy, bo jest to niewygodne obecnie dla obu stron i też mogłoby przysporzyć obywatelom Białorusi jakichś problemów. Podsumowując, nie ma się czego bać, można spokojnie jechać. Nie pajacujcie, tylko nie cudujcie na granicy, bo mogą was zawrócić. Jak czytam w internecie komentarze, tak wiele osób za bardzo poszło w dyskusję na punkcie granicznym już po białoruskiej stronie i zostali zawróceni. Pilnujcie też różnych papierków, które oni tam dają, bo to jest biurokracja taka rodem z komuny i na papierze wszystko musi być. Kraj jest bardzo czysty, ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę i nawet takie głupie toalety. Tam często jest to tylko dziura w podłodze przy tych drogach, autostradach, ale one są czyste. Nie śmierdzi, jest papier toaletowy. Tutaj porażka. Udało się nagrać mnóstwo niesamowitych miejsc, których nikt wcześniej nie pokazał na polskim YouTubie, więc będą to pierwsze materiały tego typu. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie przekraczania granicy, piszcie śmiało tutaj w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć!